Co tu się dzieje? Podłączam właśnie inwerter. Znaczy już podłączyłem go bezpośrednio do akumulatora. I będziemy mieli 240 V. Tu jest 240, nie wiem czy wiecie. I tyle. Co się znowu dzieje? Więc co Także, mówiłeś? na czym ja skończyłem? Że A, że 200? podłączyłem tę przetwornicę 240 V. Bo tu jest 240 dla elektryków, którzy się tym interesują. A normalnie? 50 Hz, nie 60. Aha, okej. No i co? W Polsce jest 230, Aha. a było kiedyś 220. Aha, I 60 Hz, o ile się nie mylę. aha. Dobrze, dziękujemy za ten wykład historii. A to podłączamy przetwornicę, żebyśmy mieli prąd taki właśnie do zasilania laptopa głównie. Ewentualnie, nie wiem, może tutaj żona założy sobie jakąś kostkartkę do lodu, do drinków na przykład, no to wtedy trzeba będzie już mieć prąd. No. Thermomixa. A Thermomixa, no to trochę za małe jak na Thermomixa ta moja przetwornica. No nie wiem, ej, wiecie ile Thermomix prądu bierze? Bo próbujemy się wyczytać. Nie, no to trzeba wyczytać karty techniczne, nie? No dobrze, to co? Pierwsze uruchomienie? No ale to czy musimy od razu laptopa podłączać? Możemy sprawdzić na czymś innym, A bo ja się masz boję. coś, co ma wtyczkę? Nie. No właśnie. Dobra. Taram! Ja będzie dom przytrzymać? Zero watów na razie pobiera. No, trzeba by podłączyć i zobaczyć. No. A może mogę Ci dać na razie przedłużacz I co tutaj? i podłączymy papierosa. Ale może ten? Wtyczkę? Ma wejście tu. USB. No. To A jest jak mi spali ładowarkę? Pure coś tam, Sin Inverter. No i nie działa. No bo to może jest... A, ten kabel jest zwalony, ty. Czekaj, dam Ci full. Ale on w domu działa. To jest ten z domu. A może musiało się chwilę po tam, żeby zacząć działać, co? Będzie mój fake. Działa. Ale z tego nie będziemy ładować, bo to szkoda prądu. To co? No dawaj, to włączymy. No słuchajcie, nic nie wybuchło. Wygląda, że działa. Da Vinci się odpalił, a on potrzebuje do tego Reaktor atomowy. reaktor atomowy. Normalnie na baterii samej Da Vinci nie idzie. No dobra. To może go jeszcze zostawimy? No, Nie, kupimy większy. no dobrze. Dziękuję. Dziękuję, że mogę pracować na urlopie. Proszę. No i witamy z pokładu naszego pierdolnika na wodzie. Tak jak... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jest bardzo gorąco. Jest Australia Day. Dzień Australii, słuchajcie. Z takich ciekawostek, co możemy Wam powiedzieć. Jest to obecnie kontrowersyjne święto. Dzień zniewolenia aborygenów. Dzień inwazji. Niektórzy tak twierdzą. A Australijczycy się po prostu cieszą, że to jest po prostu Dzień Australii, więc jest dużo pikników, wszyscy siedzą nad jeziorem, jest mnóstwo ludzi. Pojechaliśmy się właśnie wykąpać, gdzieś schłodzić na chwilę, chociaż to nie było normalnie, nie dało się palca wcisnąć. No, dużo ludzi przyjechało. Bardzo dużo ludzi, no i co? Co miałam? Wam ciekawostkę miałam wam powiedzieć, że w ogóle 26 styczeń to jest Dzień Australii.
I to nie jest tak, że oni tu świętują, słuchajcie, nie wiem, lądowanie floty Thomasa kapitana Cooka. Albo odkrycie kontynentu Australia. Czytam przez tę teoria. Jedna jest taka, że mówi, że to były ludy południowo-wschodnie i Azji 65 000 lat temu. Potem byli Holendrzy, a dopiero później Brytyjczycy, tak? Tak. No. Nie jest to dzień ustalenia konstytucji, nie jest to dzień odłączenia się od Wielkiej Brytanii, czego mam wrażenie strasznie żałują Australijczycy i nie mogą tego przeboleć i mają fioła na punkcie tej rodziny królewskiej. Jest to dzień, w którym pewien urzędnik brytyjski wetknął australijską, znaczy brytyjską wtedy flagę w miejscu, gdzie powstało pierwsze więzienie dla kryminalistów z wysp. No, więc to jakby to tylko tłumaczy, że każda okazja jest dobra do świętowania. Tak. Po prostu wybudowaliśmy pierwsze więzienie. Impreza na cały kraj. No ale dobra. Z ciekawostek. Dobra, co ja chciałam powiedzieć? No cóż, przyjechaliśmy sprawdzić, co się działo z łódką po naszym ostatnim rejsie. Jeżeli nie obejrzeliście tego odcinka, to ja Was zachęcam. Przyjechaliśmy sprawdzić, czy wszystko w porządku, bo były bardzo duże burze, bardzo duże huragany i trochę mieliśmy obawy, czy ona się tutaj utrzyma na tym mooringu, ale siedzi. Tak, czy jej nie zalało, czy bardzo nie zgniła, Czy bo bardzo nie po zgniła. takich deszczach to głównie problemem jest grzyb. No, ale działo się, powiem Wam, że takie wichury letnie, że prawie cyklony to już były. No, były Takie tajfunki małe, bym powiedziała. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w poprzednim odcinku też mówiliśmy o tym, że coś nam się sypie z koła sterowego. Znaczy z autopilota. Z autopilota dokładnie. I Marcin dzisiaj będzie to zmieniał, naprawiał. Podejrzewam, że ten pasek, który tam w środku się kręci, się po prostu rozsypał. Dlatego kupiłem nowy. Ale to on potem zabierze Was ze sobą i wszystko Wam opowie. No. Najpierw musimy odłączyć wtyczkę od silnika, no i zdjąć koło. Może nam się z tym chwilę zajść. Podejrzewam, że to może być... O! Nie jest tak źle. Dobra, teraz trzeba w jakiś sposób zdjąć to koło.
niestety bez ściągacza tego nie zdejmę. Tak się kończy większość napraw na łódce. Muszę pojechać do domu, przywieźć ściągacz i dopiero to zdjąć. I to by było na tyle. Czyli mamy 3 dni obijania się takiego konkretnego. No nic, no to cóż, wrócimy kiedyś tam i spróbujemy jeszcze raz. Na dzisiaj to tyle. O, zły Marcinek. Much later. Dobrze, słuchajcie, podejście numer 2 Tak, witamy po 2 tygodniach przerwy. w lutym. Mam w końcu ściągacz i zobaczymy, czy to w ogóle coś da. A muszę zdjąć koło sterowe, żeby naprawić naszego autopilota. Znaczy zobaczyć, co tam jest w środku, bo coś się z niego wysypuje. I podejrzewam, że to pasek napędowy. I ty będziesz instruował ludzi, co robisz? Na razie próbuję przy pomocy ściągacza ściągnąć koło sterowe z czpienia, a ono podejrzewam, że nie było ściągane przez 38 lat. Okej. I co robisz? Co to się robi? Ściągacz służy do ściągania różnych rzeczy. Słuchaj. Oj kurde, nie wiem, czy to pójdzie. Oho, poszedł, ale ściągacz. Zsunął się trochę. Tak czy nie tak? Nie, poszło coś. Poszło. Idzie pani. Idzie pan. Pan? No wiedziałem, że to dobry ściągacz i wszystko będzie git. No. Proszę, polecam. W Teamu $20. O proszę. A właściwie nawet mniej, bo to był komplet 4 różnych rozmiarów za chyba $38. O wow. Coś tak. Nie wiem, kto jest w stanie w takiej cenie to wyprodukować. No nawet Chińczycy. O, proszę. I teraz musimy to rozkręcić. Jak? Wiem, że to się jakoś wyjmowało. Silnik się odkręca. To jest silnik, tak? To jest silnik, tak. To właściwie obudowa silnika. A tu taki malutki obrót i to wtedy pociągnie do góry. Nie można tego kręcić na maksa, bo możemy połamać te plastikowe rzeczy tutaj. Dobrze, tam wszystko było w porządku, więc możemy to złożyć.
brakuje, nie? A wiem czego tu brakuje, tego tu brakuje. W teorii to ma to po prostu sobie wyskoczyć. Ale to sobie tak nie wyskoczy. I teraz po prostu to powinno wyskoczyć. Ta pokrywa. No i wyskoczyła. Nasz pasek się zdematerializował. Zostały z niego jakieś druty. Ciekawe, czy ten co mamy będzie nam pasował. Aha. Musimy jakby rozpiąć ten skrzynię, znaczy przekładnię, czyli tak, żeby nie było naciągu na pasku. Nasz pasek tutaj nie istnieje, więc nie ma też naciągu. Żeby go zdjąć, trzeba te dwie śrubki tu odkręcić. Jak on mógł działać w ogóle? Druciki. No to te druciki go wciągały. Ale jest gorąco, Jezus. Mogliśmy sobie baldachim rozłożyć. No i teraz to ma w teorii po prostu sobie wyjść. I teraz musimy jakimś cudem zdjąć te resztki naszego paska. Ja pierdzielę. Oj, ale nasz pasek jest inny. Znaczy inne ma OTT. Tak mi się Ciekawe, wydawało, czy będzie że pasował. Proszę. Tak wygląda zużyty pasek. To się nazywa zużycie czegoś do końca. I działał. Działał. Dobra. Spróbujmy założyć nowy. Proszę. Tak wygląda $100 australijskich. Skandal. Ale jest made in Germany. Proszę pani, niewiele rzeczy jest już robionych w Germanii. Zobaczę jeszcze, czy tu nie ma jakichś pozostałości. Aha, jeszcze możemy spróbować poluzować nasz naciąg. Tu jest taka przekładnia od naciągu tego paska.
które możemy regulować. Naciąg paska. Aha, czyli nasz był na maksa. Okay. Nie wiem, czy nie powinienem tego jakoś trochę może chociaż przesmarować, co? Niby to i tak się powinno płukać po prostu świeżą wodą, nie? W życiu. Każdym. Aha. Na pewno wszyscy to robią. A patrz, tu jakieś syfy jeszcze podlazły nam pod to. Dlatego może tak chamsko chodził. Okej. Okej. Więc zakładamy sobie paseczek. Proszę. Naciąg mamy ustawiony na maksymalnie długi pasek, znaczy długi, nie krótki, czyli oryginalny. I po zapięciu powinien być napięty tak, żeby kręcił kółkiem. Chyba jest ok. Tak jest rozpięty, tak jest zapięty. Podoba się? Dobrze. I teraz, jeżeli chcemy to złożyć, tutaj na tym kole mamy taką strzałkę i tutaj również mamy strzałkę i trzeba je po prostu ze sobą zgrać. O, i teraz nam to ładnie wskoczyło. Tyle. Jesteśmy gotowi do montażu koła. Staramy się to ustawić w tych samych miejscach, w których to było. A zaraz ja nie założę jeszcze pokrywy. To się wytnie. Nie. Tak. Coś mi za dużo części tu zostało. To jak chyba po każdym twoim remoncie, Marcin. Zaraz, nie możemy popełnić takiego błędu. No przecież by nam te kółka powypadały, gdyby nie to.
Okej, teraz kółko wraca na miejsce. I co? I wtyczka na końcu. Okej. Check. Check. No malina, panie. Z tego co czytałem, ważne jest, żeby tą wajchę zapinać do końca, aż wskoczy na te cycki tutaj. Bo często ludzie zostawiają tą wajchę w ten sposób i ona jest tylko częściowo domknięta i dlatego ten pasek nie jest napięty dobrze i mieli te zęby na pasku. Albo czasami jak chcą rozpiąć, to zostawiają w ten sposób, nie? Sorry, bateria nam padła, co mówiłeś? Mówiłem, żeby dokładnie rozpinać i zapinać tą wajchę, nie? Do samego końca. Bo jeżeli on nie jest albo do końca rozpięta, albo zapięta, to z tego co czytałem, to paski właśnie padają, bo one nie są wtedy ani napięte, ani rozpięte i ten silnik, po prostu zębatka na silniku zżera zęby na pasku. A ja mogę jeszcze raz wam pokazać, jak wyglądał nasz stary pasek. Ale jak on możliwe, że on działał? On działał na tych drutach. Trucikach, no. I kręcił. A to co nam wypadało, to było właśnie to, te zęby. Kruszy się w rękach. On naprawdę nie był 38 lat zmieniany. Od nowości, przypuszczam. Albo one mają taką wytrzymałość zajebistą. Aha. Nie, on na pewno nie był długo zmieniany, ale na pewno od nowości. Nie wiem ile ten autopilot ma lat, no. On nie był produkowany w Germany, tylko jeszcze w III Rzeszy. Tak. No dobra, no to co? Good job! Działa, zrobione. Mam nadzieję, że komuś się przyda ten filmik Dokładnie. instruktażowy, bo generalnie zasada działania jest podobna we wszystkich tych autopilotach, tak? No takich na koło, tak. Właściwie to są tylko dwa rodzaje, nie? Aha. Takie albo Albo inne, tej samej firmy. takie albo inne, ale mi No, wytłumaczy. inny model, po prostu inne części mają, nie? Aha. Pasek jest inny, wiesz, i te komponenty są trochę inne. I z tego co wiem jest z obudową szarą i z obudową czarną, nie? To jest tak, brzmi jakby, wiesz, tak
tak sobie można mówić, nie? No. Ale to normalnie jest napisane na części, No. że obudowa szara albo obudowa Aha. czarna. Okej. Nie ma Czyli filozofii. tak Raymarine rozpoznaje po prostu swój sprzęt po kolorze obudowy. Aha. No to jeśli Wam się podobało i jeśli chcecie więcej takich filmów instruktażowych, kiedy kapitan Marcin tutaj dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, A właściwie dopiero co zdobytą wiedzą i dopiero co zdobytym ale doświadczeniem. jednak, to dajcie znać w komentarzach. No a my tymczasem co? Lecimy się gdzieś rzucić do oceanu zimnego. No zdecydowanie. Dobra, to zostawcie jakieś komentarze, zostawcie subskrypcje, zostawcie łapki. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.